Arestouch jest mobilnym systemem CAD służącym do obsługi rysunków DWG na platformie Android oraz iOS. Po zainstalowaniu aplikacji mamy dostęp do bezpłatnych funkcji przeglądania i wymiarowania rysunku. W przypadku zakupu subskrypcji RS Commander lub licencji RS Trinity mamy także dostęp do omawianych w tym filmie funkcji edycyjnych i narzędzi wspierających pracę w zespole. Arestouch może być używany zarówno na smartfonach, jak i na tabletach. Smartfon posiada wprawdzie mniejszy ekran, ale takie urządzenie mamy zawsze przy sobie. W przypadku otrzymania wiadomości zawierającej projekt, możemy szybko otworzyć przesłany rysunek w Arestouch. Przeglądarka plików dostępna w Arestouch ułatwia wyszukiwanie plików zapisanych zarówno w pamięci urządzenia, jak i w chmurze. Arestouch umożliwia przyłączenie wszystkich najpopularniejszych serwisów chmurowych. Plik rysunkowy zapisany w chmurze podlega stałej synchronizacji, zapewniając wszystkim użytkownikom dostęp do najnowszej wersji projektu. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności wcześniejszego planowania pobierania rysunków. Mamy dostęp do każdego rysunku w dowolnym czasie, nawet jeśli jesteśmy poza biurem. Zawsze możemy mieć pewność, że otwierany plik jest ostatnią wersją projektu. Arestouch pozwala także na pracę bez połączenia z internetem, nawet w przypadku pliku zapisanego w chmurze. Wśród opcji konfiguracyjnych pliku możemy wybrać dostępność rysunków w trybie offline. Taki tryb jest również wybierany automatycznie podczas otwierania pliku. Zapisanie pliku w chmurze pozwala na otrzymywanie powiadomień dotyczących bieżących rysunków. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia współpracę z innymi użytkownikami, pozwalając na szybką reakcję, gdy potrzebne jest pilne działanie. Powiadomienia umożliwiają także bezpośrednie otwieranie rysunków w smartfonie. Interfejs Arestouch został dopasowany do użytku na ekranach dotykowych. Powiększanie i pomniejszanie widoku odbywa się za pomocą dwóch palców, przesuwanie ekranu przy użyciu jednego palca, a dopasowanie widoku do granic rysunku przez dwukrotne kliknięcie. Duże ikony po prawej stronie zapewniają dostęp do najważniejszych funkcji programu. Zmiana zakładki rysunku pozwala na przechodzenie pomiędzy modelem oraz poszczególnymi arkuszami rysunku. Wyświetlenie listy warstw rysunku ułatwia ustawienie właściwej widoczności projektu. Możemy na przykład włączyć wszystkie warstwy, aby sprawdzić ukrytą zawartość. Ukrycie bocznego paska narzędziowego pozwala na powiększenie ekranu podczas przeglądania projektu. Możemy na przykład ukryć wskazaną warstwę rysunku. Pasek narzędziowy widoki pozwala na wybranie różnych punktów obserwacji 3D, bardzo pomocnych podczas pracy z rysunkami trójwymiarowymi. Bardzo przydatna jest także funkcja przywracania widoku 2D, szczególnie wtedy, gdy rysunek nie został właściwie zapisany. Mamy również dostęp do pełnego zestawu narzędzi edycyjnych 2D. Podczas używania smartfona najczęściej wybieramy jednak funkcje do przeglądania i komentowania. Funkcje wymiarowania zostały umieszczone w pasku Komentarz. Można z nich korzystać przy sprawdzaniu odległości lub weryfikacji określonego kąta. Warto też wspomnieć o kilku dodatkowych gestach stosowanych na ekranie dotykowym. Podczas wykonywania polecenia z aktywnym przyciąganiem do elementów, przytrzymanie palca na ekranie uruchamia lupę powiększającą fragment umieszczony pod palcem. Przesuwanie wskaźnika nad punktami charakterystycznymi obiektów ułatwia wykonanie właściwego zaznaczenia. Więcej informacji dotyczących funkcji edycyjnych zobaczymy przy omawianiu pracy z użyciem tabletu. Przyglądnijmy się teraz funkcjonalności Trinity wspierającej współpracę zespołową. Wybieramy z paska narzędziowego funkcję otwierającą paletę komentarzy i oznaczeń. Paleta pokazuje historię kontaktów z innymi użytkownikami pracującymi w Arestouch, RS Commander oraz RS Kudo. Możemy odpowiedzieć na wybrane wątki dyskusji. Najważniejsze jest to, że komentarze i oznaczenia poprawiają współpracę między osobami korzystającymi z rysunków na placu budowy oraz projektantami edytującymi rysunki w biurze.
Korzystanie z oznaczeń pozwala użytkownikowi RSTouch na zamieszczenie komunikatu głosowego zawierającego komentarz w postaci nagranego głosu. Możemy na przykład nagrać wiadomość wysłaną do biura z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Spotykam się dzisiaj z Pawłem. Czy posiadasz zdjęcia pokazujące końcowy wygląd tego elementu? W podobny sposób możemy dołączyć komunikat graficzny zawierający jedno lub kilka zdjęć wykonanych smartfonem. Możemy w ten sposób zgłosić raport błędu albo przesłać istotne informacje do zespołu projektowego. Kolejnym rodzajem oznaczeń są znaczniki tekstowe, których użycie jest szybsze i łatwiejsze niż pisanie zwykłego komentarza. Możemy zastosować przygotowane wcześniej znaczniki albo tworzyć własne. Istotne jest to, że dodanie znaczników oraz innych komunikatów i komentarzy nie wpływa na zmianę zawartości powiązanego rysunku. Komentarze stanowią wygodną platformę wymiany informacji, którą w razie potrzeby można ukryć, aby ułatwić zespołowi projektowemu późniejsze czyszczenie rysunku. Podczas wprowadzania oznaczeń zarówno zespół projektowy, jak i pozostali użytkownicy otrzymują od razu informacje w postaci powiadomień e-mail, bez wykonywania żadnych dodatkowych czynności. Zobaczmy teraz, jak to działa w przypadku tabletu. W odróżnieniu od smartfona, tablet nie mieści się w kieszeni, dlatego nie zawsze mamy go ze sobą. Jednak tablety są teraz często używane zamiast laptopów. Jedną z niekwestionowanych zalet większego wyświetlacza jest rozmiar ekranu zbliżony do wielkości drukowanego rysunku. Przeglądanie rysunków na tablecie jest znacznie wygodniejsze niż na smartfonie. Tak samo jak w przypadku smartfona mamy dostęp do projektów zapisanych lokalnie oraz rysunków zapisanych w chmurze. Jedyna różnica w przypadku systemu iOS polega na konieczności przesunięcia palcem w celu wyświetlenia opcji pliku, np. przy ustawianiu dostępu do pliku w trybie offline. Zakres funkcji stosowanych w tablecie jest dokładnie taki sam jak w smartfonie. Obejmuje także wymiarowanie i omówione wcześniej narzędzia wspierające współpracę. Przyglądnijmy się teraz funkcjom edycyjnym. Kluczowe polecenia widoczne są w bocznych paskach rysowanie, modyfikacja i wstawianie. Wybranie wskazanej ikony akcji rozwija pełną listę wszystkich poleceń. Dostępne tutaj polecenia mają takie same nazwy jak w RS Commander oraz AutoCAD. Możemy na przykład wybrać polecenie kreskowanie. Skoncentrujemy się teraz na dwóch wybranych funkcjach: wstaw, blok oraz szybka modyfikacja. Przed rozpoczęciem modyfikacji rysunku warto rzucić okiem na funkcje służące do obsługi warstw. Spośród dostępnych opcji można wybrać aktywację warstwy przez wskazanie elementu. Po wybraniu właściwej warstwy przechodzimy do paska wstawianie i wybieramy funkcję wstaw blok. Jednym z zastosowań funkcji wstawiania bloków jest opisywanie wykonywanych obmiarów. To jest np. symbol gniazda elektrycznego, a ten blok oznacza biurko. Dodane przez nas informacje ułatwiają zespołowi projektowemu korygowanie rysunku oraz mogą zawierać dowolne bloki. Wskazanie ikony właściwości po wybraniu wstawionego bloku otwiera paletę właściwości, pozwalającą na sprawdzenie, czy blok został wstawiony na odpowiedniej warstwie albo zmianę obecnej warstwy na inną. W pasku narzędziowym Modyfikacja można również znaleźć polecenie Szybka modyfikacja. W celu wybrania edytowanych elementów możemy wskazać kolejne obiekty albo przytrzymać palec i skorzystać z selekcji za pomocą okna. Przeciągnięcie palca w prawo zaznacza elementy leżące całkowicie wewnątrz okna. Przeciągnięcie okna w lewo wybiera także obiekty przecinające krawędź okna. Po zakończeniu selekcji należy określić wspólny punkt bazowy wykorzystywany podczas kilku kolejnych modyfikacji. Polecenie Szybka modyfikacja umożliwia sprawną edycję zawartości rysunku przez połączone funkcje kopiowania, przenoszenia, obracania i skalowania tego samego zestawu elementów. Sprawdzając działanie innych poleceń w paskach narzędziowych rysowanie oraz modyfikacja, dojdziemy do wniosku, że działają analogicznie do funkcji RS Commander i AutoCAD. Dzięki temu, jeśli mamy doświadczenie w edycji CAD, możemy narysować praktycznie wszystko. Pole wprowadzania danych pozwala na wpisywanie współrzędnych względnych i bezwzględnych. Kolejny punkt możemy wyznaczyć przez podanie kąta i odległości od wcześniejszego punktu.
Celem mobilnego systemu CAD nie jest zastąpienie tradycyjnego programu CAD, lecz skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie gotowych projektów. Prezentowane rozwiązania ułatwiają współpracę w zespole oraz natychmiastową synchronizację naniesionych zmian. Pozwala również projektantom na szybkie uwzględnienie informacji zwrotnych przekazywanych z placu budowy.